Witajcie drodzy widzowie. Tym razem zapraszamy Was na wyprawę po Skandynawii. Naszym głównym celem jest eksploracja Norwegii, którą chcemy zacząć od przylądka Nordkapp. Dotarcie do punktu docelowego zajęło nam aż 4 dni i około 3500 km. A to dlatego, że po drodze zatrzymaliśmy się w kilku pięknych miejscach, które uświadomiły nam, że nie tylko Norwegia, ale cała Skandynawia jest zjawiskowa. Dzisiaj jesteśmy w parku łosi i bizonów na safari własnym kamperem, więc teraz wypatrujemy, gdzie te łosie się pochowały z rana. Safari znajduje się w Szwecji, w miejscowości Smålandet. Ma ona powierzchnię 33 akrów, przez które prowadzi 3-kilometrowa kręta leśna droga. To było ekscytujące doświadczenie, przejechać się tam własnym kamperem i spotkać te urocze zwierzaki na wyciągnięcie ręki. Ależ ty masz piękną mordkę. Masz aparat. W łódku się tam tarzeje. Hej, malutki. No tu. Robisz zdjęcie? Na razie ucnąłem jajka, nic Obraca się. nagle zrobiłem mu miejsce, żeby... Hej kochany, chodź tutaj bliżej. Nie mieliśmy nic do jedzenia, to se poszedł. Ale dotknęła mu doska. I da się drapie. Dasz mu workę. Wyciągnij rękę. Ej. Krótki postój w Szwecji na rozprostowanie nóg i zaskoczył nas taki przepiękny widok. Dziś znajdujemy się w gminie Rogunda przy wodospadzie Storforsen. Przez ingerencję człowieka stał się Dødefalet, czyli martwym wodospadem. Wiosną 1796 roku przez duże opady deszczów w jeziorze Rogunda znacznie podniósł się poziom wody. Kanał zbudowany do spływu drewna rozmiękł i w ciągu 4 godzin całe jezioro wylało się, tworząc nowe koryto, a wodospad na zawsze ucichł. Widoczne tutaj otwory to kotły wirowe, które tworzą się w nurcie rzeki. Kamienie, które utknęły w zagłębieniach, krążąc w wirującej wodzie, żłobią okrągłe dziury, które w przeciągu wielu tysięcy lat
przekształcają się w głębokie studnie. Z tej perspektywy widać, jak wielki był to wodospad. Wysokość spadku wody wynosiła aż 35 metrów. Po drodze do następnej atrakcji trafiliśmy na zlot zabytkowych samochodów. Miło było popatrzeć na przejeżdżającą kolumnę pięknych klasyków. Do wodospadu Hellingsåfallet ostatnie 20 km drogi było bez asfaltu i ze sporą ilością dziur, ale było warto, bo widok, jaki zastaliśmy na końcu drogi, zapierał dech. Woda spada z wysokości 40 metrów do najdłuższego kanionu w Szwecji, wzdłuż którego prowadzi szlak turystyczny z wieloma punktami widokowymi. Po noclegu nad wodospadem postanowiliśmy wyruszyć dalej, a widoki podziwiać już tylko z samochodu, aby jak najszybciej dotrzeć na Nordkapp i zacząć planowaną od wielu miesięcy eksplorację Norwegii. Im dalej na północ, tym krajobraz stawał się bardziej surowy, a na drogach zaczęło się pojawiać coraz więcej beztrosko przechadzających się reniferów. Nareszcie dotarliśmy. Jest parę minut po 11 w nocy, ale trwa właśnie dzień polarny. I choć niebo przysłaniają ciemne deszczowe chmury, jest całkiem jasno. Na miejscu znajduje się ogromny parking, na którym można przenocować. Wybieramy sobie miejscówkę na nocleg i idziemy jeszcze dziś przybić sobie piątkę pod globusem. Jest godzina 23:37. 37. W końcu dotarliśmy na Nordkapp. Co prawda pogoda nam nie sprzyja, bo pada. Teraz piona. Po kilku godzinach snu rano zastaliśmy piękną, słoneczną pogodę. Pospacerowaliśmy jeszcze po okolicy, spoglądając z ponad 300-metrowej wysokości klifu na mieszające się ze sobą Morze Barentsa z Morzem Norweskim. Dojechaliśmy najdalej jak się da na północ Europy. Ale najbardziej wysunięty na północ punkt Europy nie znajduje się tutaj. Korzystając z pięknej pogody, postanawiamy pokonać 9-kilometrowy szlak, aby się tam znaleźć.
naszej wędrówce towarzyszą nam renifery. Tutaj na północy można je spotkać wszędzie. Ale zgubienie. Przez odpływ mieliśmy okazję zobaczyć stworzenia morskie, które pozostały w skalnych zagłębieniach. Po zakończonej przygodzie na dalekiej północy zmierzamy w kierunku południa, szukając kolejnych atrakcji i miejsca na nocleg.